Dziś przepis na tradycyjny jabłecznik, którego przygotowanie zajmie dosłownie kilka chwil. Idealny na rodzinne spotkania, do popołudniowej kawy, czy jako deser dla całej rodziny. Bardzo prosty w przygotowaniu. Zrobisz go z kilku składników, które najprawdopodobniej masz już w kuchni. Mięciutkie ciasto, soczyste jabłka i pachnący cynamon. A dodatkowo podpowiem, jak uniknąć jabłecznikowych wpadek, tak aby jabłecznik wyszedł Ci idealnie za każdym razem. Do ciasta masło i pozostałe składniki, czyli głównie jajka i kefir, powinny być zimne, najlepiej takie wyjęte bezpośrednio z lodówki. Do misy miksera wrzuć przesianą mąkę, dodaj proszek do pieczenia i pokrojone na drobne kawałki zimne masło. Całość mieszaj na niskich obrotach mieszadłem typu K, aż kawałki masła przestaną być widoczne w mące. Następnie dodaj cukier, jajka i kefir. Zamiast kefiru możesz użyć jogurtu naturalnego lub kwaśnej śmietany 12-18%. Nie chciało mi się tutaj zatrzymywać miksera, więc wszystko dorzucałam w trakcie, jak mikser miesza, ale najlepiej jest go zatrzymać i wrzucić składniki naraz, tak żeby równo się później wymieszały. Może nie widać tego na filmie, ale ja dodałam te składniki bardzo szybko, praktycznie jeden po drugim, zanim miały szansę się wymieszać, więc żeby nie było, że ktoś dodaje po kolei i jeszcze po każdym dodanym składniku miesza długo, to ciasto ma być wyrabiane tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Jeśli będziesz mieszać je długo, nawet mikserem planetarnym, całość wyjdzie twarda. Ciasto możesz przygotować również ręcznie. Na stolnicę wsyp przesianą mąkę, dodaj proszek do pieczenia i drobno pokrojone zimne masło. Całość sprawnie posiekaj ostrym nożem, tak aby masło utworzyło prawie niewidoczne drobinki w mące. Zrób zagłębienie w środku, dodaj pozostałe składniki i całość najpierw posiekaj, a później sprawnie, szybko zagnieć jednolite ciasto. Ciasto jest dosyć rzadkie, więc możesz je podsypywać mąką w razie potrzeby. Zagniatając ręcznie, nie przedłużaj tego procesu dłużej niż to jest konieczne. Tutaj szczególnie łatwo jest ogrzać ciasto za bardzo i jeśli to ciasto za mocno się ogrzeje, zrobi się twarde i trudne do rozwałkowania. Nie da się tego cofnąć. Można takie ciasto upiec, będzie smakowo ok, ale na pewno będzie bardzo twarde, również po upieczeniu. Gotowe zagniecione ciasto podziel na pół, a to ciasto powinno w środku wyglądać mniej więcej tak i być naprawdę plastyczne i mieć taką bardzo miękką konsystencję. Połówki ciasta owiń szczelnie folią i wstaw do lodówki na 20-30 minut, można też dłużej. W międzyczasie jabłka umyj i obierz, następnie zetrzyj na grubych oczkach tarki. Ja tutaj używam szarej renety, może być też antonówka, mogą być też inne odmiany, byle nie bardzo soczyste i bardzo miękkie, bo jabłek jest w tym cieście sporo i przy takich miękkich, delikatnych jabłkach środek może się później rozjeżdżać po upieczeniu. Starte jabłka wrzuć na patelnię lub do garnka, dodaj cukier, ja używam brązowego, możesz użyć zwykłego białego i cynamon. I całość duś 5-10 minut, tak aby sok z jabłek trochę odparował. Jeśli ktoś chce, może dodać soku z cytryny, aby jabłka nie ściemniały albo na przykład mniej ściemniały. Ja lubię naturalne miodowe jabłka w jabłeczniku. Jak również przy tych bardzo kwaśnych odmianach nie widzę potrzeby jeszcze dodatkowo wprowadzać soku z cytryny, ale jak ktoś lubi inaczej, to można dodać. Gotowe jabłka odstaw na 15 minut, żeby przestygły. Połowę ciasta rozwałkuj, tak aby przykryło dno i trochę boków przygotowanej blachy. Ja to robię bezpośrednio na papierze do pieczenia, co mi później ułatwia przenoszenie całości do blachy. Ta tutaj blacha ma wymiar 20×30 cm, jak ktoś nie ma takiej, może być 24×35, ciasto wyjdzie po prostu trochę niższe. Zamiast papieru możesz wysmarować blachę masłem i wysypać bułką tartą. Rozwałkowane ciasto przełóż do blachy, wierzch posyp 2-3 łyżkami bułki tartej, tak aby bułka utworzyła cienką, równą warstwę na powierzchni ciasta. Następnie wyłóż przestudzone jabłka. One mogą być wciąż dobrze ciepłe, byle tylko nie były takie bardzo gorące bezpośrednio po przygotowaniu. Całość wyrównaj. Teraz drugą część ciasta wyjmij z lodówki, rozwałkuj i wyłóż na wierzch jabłek. Dodatkowo wierzch ponakłuwaj, aby para z jabłek mogła swobodnie wypływać w trakcie pieczenia. Jeśli nie dasz jej takiej możliwości, wierzch ciasta może się nieestetycznie wybrzuszać po upieczeniu. Nakłuwać też możesz spokojnie widelcem. Ja to robię patyczkiem do szaszłyków, bo akurat
miałam taki pod ręką. Gotowe ciasto wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz na drugim poziomie od dołu przez 40 do 50 minut. Ostateczny czas zawsze zależy od piekarnika. U mnie było bliżej 50 zdecydowanie. Generalnie wierzch ciasta ma być złoto-brązowy. Jeśli Twój piekarnik słabiej piecze albo masz jabłka mocno soczyste z dużą ilością soku, wstaw ciasto na najniższy poziom w piekarniku. To pozwoli spodowi lepiej się dopiec. Będzie miał większą szansę na dopieczenie się. A tak naprawdę ja ten jabłecznik piekę zawsze wieczorem, pozwalam mu trochę przestygnąć, następnie przykrywam go folią i ściereczką i zostawiam, aby całość odmiękła. Następnego dnia rano jest już idealny, mięciutki i wspaniale smakuje. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.